Cześć, witajcie. Już dawno zamierzałem zrobić film o tym wspaniałym, choć niedocenianym mieście. W tym wideo poznamy kilka ciekawych i być może nieznanych faktów związanych z tym miejscem. Pospacerujemy ulicami miasta, przyjrzymy się nietypowej latarni morskiej oraz poznamy ciekawą tradycję, która nieoczekiwanie rozreklamowała Gävle na całym świecie. Udamy się do więzienia, przeniesiemy się w czasie w Muzeum Kolejnictwa, odwiedzimy gazowe zegary, które czasu nie mierzą, zobaczymy muzyczne anioły oraz kilka równie ciekawych miejsc, które z powodzeniem mogą być przysłowiową pocztówką miasta. Przyjechałem tu jesienią, by sfilmować wcześniej wybrane miejsca. Dość szybko okazało się, że jeden dzień to o wiele za mało, by zobaczyć wszystko, co miałem w planie. Aby uzupełnić materiał do filmu, wróciłem tu 1 grudnia. Ten dzień wybrałem z pełnym rozmysłem. Dlaczego akurat ten dzień, a nie inny? Za krótką chwilę poznacie odpowiedź. No, dość już tego wstępu. Zaczynamy. Gävle, kiedyś nazywane Gefle, znajduje się nad Zatoką Botnicką, 185 km na północ od Sztokholmu, czyli dokładnie tutaj. W granicach gminy żyje 103 496 mieszkańców, z czego w samym mieście około 95 000. Choć Gävle nie należy do kryzysów przedsiębiorczości i klimat biznesowy jest jednym z najgorszych w kraju, to jednak w iście przekorny sposób miasto oferuje turystom o wiele więcej niż inne podobne wielkością miasta Szwecji. Gävle znane jest z wielu rzeczy. Najbardziej rozpoznawalną wizytówką miasta jest gigantyczna koza bożonarodzeniowa wykonana ze słomy. W sumie to do końca nie wiadomo, czy to koza, czy kozioł. Wielu już próbowało dowiedzieć się, co to właściwie jest. Nawet jeden szanowany dziennikarz postanowił zadać pytanie publicznie. Czy koza jest chłopcem, czy dziewczynką? A może koza uważa się, albo uważana jest za osobę niebinarną? Nie dostał satysfakcjonującej odpowiedzi. Ani od ludzi, ani od kozy. Cóż, ja przyjmę, że to kozioł, czyli on. Za każdym razem, gdy kozioł płonie, staje się to wiadomością na skalę światową. Historycznie rzecz biorąc, nie tylko Gävlebocken płonął wiele razy. Całe miasto zostało dotknięte pożarem kilkukrotnie. Ale zostawmy to na razie. Wrócimy zarówno do kozła, jak i do płonących historii. Pytanie, które sobie zadałem przyjeżdżając do Gävle brzmiało: co tak naprawdę miasto oferuje turystom? Zacznę standardowo od głównego budynku w mieście, czyli ratusza, który w swej historii pełnił różne role. Budowlę wzniesiono w latach 1784-1790 na polecenie króla Gustawa III. Był tu starszy ratusz z 1628 roku, który znajdował się całkiem niedaleko tego obecnego, ale legł w gruzach w pożarze miasta w 1776 roku. Nowy budynek został zaprojektowany w stylu inspirowanym stylem francuskim, czyli trochę rokoka, trochę klasycyzmu. W 1972 roku w związku z wystawą powiatową dobudowano do wieży ratuszowej karylion z 32 dzwonami. Karyliony w szwedzkich miastach nie są rzadkością. Ten tutaj gra codziennie o 9, 12, 15, 18 i 21. Gävle zostało dotknięte wieloma pożarami miejskimi. Faktycznie,
Miasto nie miało szczęścia i płonęło aż 5-krotnie. Najbardziej niszczycielskie pożary miały miejsce w latach 1669 i 200 lat później, kiedy w zniszczeniu uległa duża część zabudowy. W 1869 roku według różnych źródeł bez dachu nad głową zostało od 8 do 13 tysięcy mieszkańców, co przy drugim pożarze odpowiadało 2/3 całej społeczności miasta. Pozostając w klimatach pożarowych, zdradzę Wam kilka informacji o bożonarodzeniowym koźle, który również był podgrzewany ogniem. Tradycja w mieście Jewle zobowiązuje, by co roku pierwszego dnia Adwentu z okazji świąt wystawić w centralnym punkcie wielkiego słomianego kozła. Czyli już wiadomo, dlaczego przyjechałem tu właśnie 1 grudnia. Jest i druga, nieformalna część tradycji, która nakazuje, by z tej samej okazji puścić go z dymem. Za podpalenie kozła grozi kara więzienia i wysoka kara grzywny. O tym, jak wygląda to święto, jak chroni się słomianego kozła przed podpaleniem, ile osób uczestniczy w tej tradycji oraz jaka jest jej historia, dowiecie się z innego filmu, który wkrótce pojawi się na moim kanale. Wróćmy zatem do zwiedzania. Jesienią trafiliśmy na taki rodzinny festyn promujący to święto. Jak widać, przygotowania do tradycyjnego święta miasta zaczynają się już dużo wcześniej. Co myślicie o nietuzinkowej tradycji, która stała się prawdziwym świętem i znakiem rozpoznawczym miasta? Dajcie znać w komentarzu. Zbliżając się do dworca kolejowego, mijamy kościół marynarzy w Jewle, który nie jest już używany jako kościół. Zamiast tego w budynku, który obecnie nosi nazwę Musicuset, mieści się restauracja, scena na żywo, sale prób i studio muzyczne. Natomiast dworzec kolejowy został zbudowany w latach 1876-1877, czyli bardzo szybko. Zbudowano go jako zamiennik dawnej stacji północnej Jewle, która była położona na Olderholmen przy dawnych magazynach portowych. W 1937 roku tory zostały zelektryfikowane w związku z elektryfikacją odcinka Jewle-Uppsala. Przyznam, że to całkiem wcześnie. Zatrzymują się tu szybkie pociągi dalekobieżne, a także pociągi regionalne w wielu kierunkach. Stacja znajduje się około 300 metrów od tradycyjnego środka miasta. Z budynku stacji, w którym znajduje się poczekalnia, sale konferencyjne, restauracje i kawiarnie, na 3 perony prowadzi przestronne przejście podziemne ze schodami i windami. Przechodząc tunelem na drugą stronę torów widzimy kilka ciekawych budynków. Tam była dawna remiza strażacka. Prawda, że uroczy budynek? Również całkiem niedaleko znajduje się latarnia na wodzie, czyli na małym statku. To Olma Grundet, która przez cały wiek unosiła się na falach Bałtyku, by po ponad 120 latach powrócić na miejsce swoich narodzin. W przeszłości niektóre niebezpieczne rafy i mielizny znajdowały się tak daleko w morzu, że lądowe latarnie morskie po prostu nie wystarczały, a zbudowanie stacjonarnej latarni morskiej na morzu było zbyt skomplikowane. Zamiast tego rozmieszczono latarnie pływające, które w latach 1844-1972 wykorzystywano wzdłuż szwedzkiego wybrzeża do kierowania marynarzami. Wspominałem wcześniej o więzieniu za podpalenie kozła i właśnie zbliżamy się do jednego z nich. A tak właściwie to wchodzimy do Muzeum Więziennictwa, które prowadzi działalność w 2 historycznych budynkach położonych obok siebie. To mniejsze, zamkowe więzienie powstało w 1732 roku, a to większe, okręgowe,
działało w latach 1847–1986. Zaczniemy od więzienia zamkowego. Wchodząc do środka, od razu zauważamy niski strop i wszechobecny półmrok. Doznania wzrokowo-zapachowe dają pole wyobraźni. Zastanawiamy się, jak ciężki był wtedy żywot osadzonych. Nieogrzewane pomieszczenia, fetor fekaliów, rozlanej krwi toczonej podczas tortur, jęki i krzyki więźniów i umykająca z każdym dniem nadzieja, że wkrótce nadejdzie wolność. To z takim przykrym wachlarzem niedogodności musieli się zmagać XVIII-wieczni skazańcy. Do połowy XIX wieku warunki w więzieniach w Szwecji były skrajne i nie odpowiadały nowym ideałom humanistycznym, które przyszły wraz z rewolucją przemysłową. Wtedy w więzieniach nie klasyfikowano więźniów według jakiejkolwiek kategorii. Złodziej, oszust czy morderca. Nie miało to znaczenia. Wszyscy byli umieszczani w dużych wspólnych salach. W 1841 roku w Riksdagu, czyli szwedzkim parlamencie, podjęto decyzję o utworzeniu, nazwijmy to, więzień cel, w których więźniowie odbywali swoje wyroki oddzielnie. Chciano tym samym ograniczyć negatywny wpływ recydywistów na chcących poddać się resocjalizacji. Nowa wizja oznaczała, że więźniowie powinni być traktowani humanitarnie, aby móc ponownie zintegrować się ze społeczeństwem. Pierwsze nowe cele więzienne oddano w 1846 roku, ale budowę kontynuowano aż do 1914. W sumie powstało 46 sal więziennych. Od 1912 roku likwidowano więzienia powiatowe, które zmieniały status na więzienia karne, do których można było wysyłać więźniów z całego kraju. W centrum uwagi znalazła się siła robocza, co oznaczało, że więźniowie kierowani byli do różnych prac. Wraz z wejściem w życie ustawy o wykonywaniu kar pozbawienia wolności w 1946 roku praca w więzieniach celach stała się trudna. Przystosowanie cel więziennych do odosobnienia było całkowitym przeciwieństwem tego. Aby sprostać nowym wymaganiom, między innymi ponownie otwarto nawy, aby stworzyć przestrzenie wspólne. Stopniowo jednak likwidowano te więzienia i budowano nowe, bardziej humanitarne typy instytucji więziennych. W 1954 roku więzienie w Gävle stało się aresztem śledczym. Tak było do 1971 roku, kiedy to więzienie stało się placówką eksperymentalną ze zmodyfikowanym towarzystwem terapeutycznym, czyli w czasy z terapeutą dla rokujących poprawę przestępców. Więzienie zostało zamknięte w 1986 roku. A co tu jeszcze można zobaczyć poza celami? Różnego rodzaju przedmioty zabronione. I tu ciekawa gablota zaradności i pomysłowości więźniów. Twórczość artystyczna skazańców była mile widziana, gdyż była częścią terapii i mentalnego wyciszenia tych mniej zrównoważonych. Jest tu bogate dossier skazańców z bardzo dokładnymi danymi, które tworzą aleję prowadzącą do gabinetu dyrektora więzienia. Choć zwiedzanie obu budynków zajmuje niecałą godzinę, warto zapłacić 90 koron, by poznać, jak na przestrzeni 2,5 wieku wyglądało więziennictwo w Szwecji.
To jedno z wielu ciekawych miejsc na turystycznej mapie miasta. Całkiem niedaleko jest zamek w Wiewle, choć przyznam, że obecnie wygląda bardziej jak rezydencja. Na polecenie Jana III w latach 80. XVI wieku w mieście Jewle zbudowano renesansowy zamek. W pożarze w 1727 roku zamek uległ zniszczeniu i stał jako ruina aż do 1741 roku, kiedy to zdecydowano, że zamek zostanie odbudowany na rezydencję gubernatora w nieco innej formie. Do dziś zamek służy jako prywatna rezydencja gubernatora powiatu Jewle-Bory i dlatego nie jest udostępniony do zwiedzania. Można jednak odwiedzić park zamkowy, który znajduje się obok zamku, co właśnie czynię. Byłem tak blisko, to szkoda ominąć to miejsce. Wiecie, co to są dzwony gazowe? To jedna z kilku atrakcji miasta i piękny przykład na zachowanie starych budowli na potrzeby kulturalne mieszkańców. Znajdujemy się na starym terenie gazowni miejskiej. Kiedyś to miano rozmach. Ta bogata zabudowa pokazała znaczenie obiektu dla rozwoju miasta. W tamtych czasach miasto należało jeszcze do największych w Szwecji. Dlaczego taka nazwa przygnęła do tego miejsca, do końca nie wiadomo. Tak od samego początku jej istnienia nazywali tę okolicę mieszkańcy Jewle. Dzwony gazowe stały się znanym miejscem dla wszystkich i symbolem całego miasta. Historia tego miejsca jest długa i ciekawa, ale ja wspomnę jedynie o kilku faktach. Przedsiębiorstwo gazownicze jako pierwsze produkowało gaz oświetleniowy do wszystkich latarni ulicznych i lamp gazowych w mieście. Jednak w drugiej dekadzie XX wieku światło elektryczne szybko wyparło oświetlenie gazowe w pomieszczeniach zamkniętych. Z dobrym skutkiem kilkukrotnie rozbudowywano gazownię. Kiedy w latach 50. XX wieku w kuchniach przeważały kuchenki gazowe, rozpoczęły się remonty miejskie i powszechne stały się kuchenki elektryczne. Tym samym zmniejszyło się zapotrzebowanie na gaz. W październiku 1966 roku z dzwonów gazowych wypuszczono ostatni gaz. Następnie teren zajęto do przeładunku złomu. Usunięto urządzenia produkcyjne i wyburzono część budynków. Wszystko odeszło w zapomnienie, aż do ponownego odkrycia tego obszaru w połowie lat 80. przez Folketeatern, czyli teatr regionalny. Rozpoczęło się unowocześnianie i transformacja całego obszaru po starej gazowni. Obecnie teren został oczyszczony, a cały obszar industrialny zmienił charakter. Zegary gazowe tworzą teraz przestrzeń dla spotkań kulturalnych, przeżyć i różnego rodzaju wydarzeń. Zmieniamy nieco klimat. Jesienią odwiedziłem nowo otwarte Muzeum Kolejnictwa. Przyznam, że nie do końca przygotowałem się na zwiedzanie tego wspaniałego miejsca, gdyż niedokładnie zaznajomiłem się ze stroną internetową muzeum. Tym samym nie było mi dane zobaczyć wszystkiego, co miałem w planie. Okazało się, że muzeum od nowa zaczęło swoją działalność latem tego roku i otwarte jest jedynie czasowo. Nie dość, że przyjechaliśmy przed zamknięciem, to jeszcze bateria w kamerze padła na dobre. Niemniej jednak, używając telefonu, postanowiłem zarejestrować to, co było ciekawe.
Hala kolejowa, na której wystawione są najciekawsze eksponaty, była zamknięta. Byłem tym faktem zniesmaczony. Wychodząc z muzeum, spytałem pracujących na recepcji osób, dlaczego nie możemy zobaczyć wszystkiego, pomimo że kupiliśmy bilety. Grzecznie wytłumaczyli nam, że muzeum jest nowe i w pierwszym roku działalności otwierają się jedynie sezonowo. Cóż było robić? Mogłem mieć pretensje tylko do siebie. Wyszliśmy na zewnątrz. Ku naszemu zdziwieniu wybiegła za nami sympatyczna pani, proponując nam prywatne zwiedzanie zamkniętych pociągów. Może chociaż jeszcze telefon nagrywa. Miłe niespodzianki zdarzają się zbyt rzadko, by się z nich nie cieszyć. Te zdjęcia powstały dzięki jej uprzejmości. Przyznacie, że pociągi sprzed niemal 60 lat nadawały szyku. Pięknie wykonane detale i bajkowy wygląd tego pomarańczowego pociągu osłodziły nam pojawiający się niedosyt zwiedzania. Jeśli ktokolwiek będzie chciał odwiedzić to wspaniałe miejsce, powinien dokładnie zaznajomić się ze stroną internetową tego muzeum, by nie popełnić tego błędu co ja. W przyszłości czas zwiedzania z pewnością ulegnie zmianie, gdyż muzeum ma duże ambicje stać się całorocznym miejscem spotkań zarówno rodzin, jak i popularnym kierunkiem turystycznym. Polecam to miejsce nie tylko pasjonatom kolejnictwa, ale całym rodzinom, gdyż jest tu wiele atrakcji, które dzieciom przypadną do gustu. Czas powrócić do miasta i pospacerować po Gamla Jefle, czyli po Starym Mieście. Znajdują się tu brukowane uliczki z wzorami częściowo zaczerpniętymi ze średniowiecza. Domy pochodzą z XVIII wieku i mieszka tu wielu artystów z miasta. Z tym miejscem związana jest pewna historia. Otóż 10 lipca 1869 roku w warsztacie stolarskim na terenie dzisiejszego absolutnego centrum Jewle przewrócił się kocioł z wrzącym klejem. Na podłodze leżały wióry, które szybko zajęły się ogniem. Spowodowało to jeden z największych pożarów miejskich w Szwecji. Spłonęło 700 budynków, a 8000 osób zostało bez dachu nad głową. Byłoby więcej strat, gdyby nie fakt, że Jewle podzielone jest przez biegnącą przez miasto rzekę Gauve-Leon. Już wielokrotnie zastanawiałem się, dlaczego pisownia miejscowości albo nazw zamków często się różni, albo są w użyciu co najmniej 2 rodzaje ortografii. Niech przykład tego miasta posłuży za wytłumaczenie. Otóż Jewle przez wieki wymawiano w ten sam sposób, jednak na przestrzeni lat nazwa miasta, i tu nie uwierzycie, była zapisywana na 20 różnych sposobów. W 1903 roku zmodernizowano je do Jefle, a w 1940 roku wreszcie pojawił się śmiały pomysł, by miasto brzmiało właściwie. Jewle, po prostu. Ale w Gamla Jefle czas mógł się zatrzymać. Dzielnicę zapisuje się w taki sam sposób, jak w przypadku budowy domów z XVIII wieku. Od starej łacińskiej pisowni Jewalia wzięła sobie nazwę największa w Skandynawii marka kawy i fabryka mieszcząca się właśnie tutaj. Marianne, du lagar ett formidabelt gott kaffe. Gevalia Värde. W 1913 roku Engvall kupił swoją pierwszą własną palarnię, aby oferować klientom kawę o lepszej i bardziej stałej jakości niż ta, którą można było uzyskać, paląc kawę w sklepie lub w domu. W 1914 roku zarejestrowano nazwę Jewalia, ale dopiero w latach 20. XX wieku nazwa została naprawdę ugruntowana. W
wtedy została wydrukowana na czerwonych, paczkowanych opakowaniach kawy, które zaczęto sprzedawać. Aby uzyskać lepszą kontrolę jakości oraz udoskonalić obróbkę i przechowywanie kawy, w 1948 roku Gevalia założyła laboratorium badawcze, a 5 lat później w Gävle otwarto jedną z największych palarni kawy w Europie. Dziś ta marka kawy jest najczęściej wybieraną w Szwecji. Jak już jesteśmy w sferze biznesu, nie wypada nie wspomnieć o szwedzkiej whisky produkowanej w tym mieście. Zamierzałem pokazać wam fabrykę Mackmyra, jednak trochę się spóźniłem. Otóż w sierpniu tego roku zarząd spółki po 25 latach istnienia firmy ogłosił upadłość. Cóż, mamy kapitalizm i prawa rynkowe, które bezwzględnie egzekwują zarówno te złe, jak i te dobre decyzje biznesowe. Szkoda, że tak się stało i nie myślę tu o moich odwiedzinach w tym miejscu. Gävle Konserthus to sala koncertowa. Jest miejscem różnorodnych przeżyć muzycznych, od mongolskich chórzystów poprzez orkiestrę symfoniczną, poprzez muzykę chóralną i zespoły rockowe. Sala koncertowa posiada także zaplecze konferencyjne, kawiarnię, bary i restaurację. Ciekawostką jest fakt, że Gevalia Salen opiera się na koncepcji odbiegającej w dużym stopniu od starego, klasycznego, długiego, wąskiego kształtu pudełka na buty. Dużą zaletą sali jest to, że oferuje dużą elastyczność i duże możliwości dopracowywania akustyki. Zrobiło się już późno i ciemno, a ja jeszcze nie skończyłem zwiedzania. Całkiem niedaleko, na drugim brzegu rzeki, znajdują się muzyczne anioły. Instalacja składa się z 5 muzykujących aniołków, grających na różnych instrumentach dętych. Rzeźby zrobione są z brązu i mają po około 2,5 metra wysokości. Ten pomnik biegacza stoi tu od 1947 roku. Dlaczego jest nagi? Nie wiem. Wiem natomiast, że monument ten poświęcony jest 16-krotnemu rekordziście świata w biegach średnich. W 1943 roku Gunder Hegg odbył cieszące się uznaniem tournée po USA. Po jego powrocie do domu zorganizowano na jego cześć przyjęcie. Z tej okazji zebrano pieniądze, które ostatecznie opłaciły pomnik z jego wizerunkiem. Wiecie, co autor monumentu miał na myśli, pozbawiając go spodynek? Z pewnością jest jeszcze wiele miejsc, które warto zobaczyć w tym mieście. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że odwiedzając Gävle nie powinniście żałować, gdyż jest tu naprawdę co oglądać. Nie wspomniałem o kilku miejscach wartych odwiedzenia, ale wszystkiego przecież nie będę zdradzał. Jeśli zdecydujecie się na odwiedzenie Gävle latem, polecam sprawdzić wszystkie dostępne atrakcje w internecie i zdecydować, które z nich trafią na waszą listę. Jeśli zdecydujecie się również pozostać na dłużej niż jeden dzień, będziecie mieć szansę na obfitą w doznania wspaniałą wycieczkę. Kończąc to wideo, chciałbym zaprosić was do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Sprawicie mi wielką przyjemność, jeśli zostawicie komentarz pod filmem i dołączycie do grona subskrybentów. Jeśli podobał się film, dajcie kciuka w górę, jeśli nie, to nic nie róbcie. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia.